Cześć! Po kilku tygodniach nieobecności wracam do Was z serią nowych filmów. Na pierwszy ogień pójdzie dokumentacja tego, co działo się w Tyńcu. Zaczęliśmy w tym roku z Mateuszem jeździć na tą skałkę po kilku latach nieobecności. Jako cel postawiliśmy sobie zrobienie Wawrzynegera, który jest najtrudniejszą propozycją tego rejonu. No i jeżdżąc tam byliśmy świadkami kilku przejść albo kilku prób naszych znajomych i dokumentując je oczywiście z drona stwierdziłem, że fajnie będzie nagrać to wszystko i zrobić z tego film. No i przy okazji pokażemy Wam patenty na te najbardziej klasyczne drogi. W tym filmie zobaczycie dwa mega klasyki tej skałki, mianowicie Przeskurwysyn, który ma wycenę w okolicach 7B oraz Małpigaj o wycenie 7C. Jeszcze o Tyńcu. Śmieję się, że jest to najtańsza ścianka wspinaczkowa w Krakowie, gdzie wejście kosztuje całe 0 zł. No i faktycznie to wspinanie jest mocno ściankowe, chwyty są pozytywne, przewyższenie jest całkiem spore. No i nie są to bardzo długie i wytrzymałościowe drogi, króluje tutaj wytrzymałość siłowa. Jeśli chodzi o ilość linii, to nie ma ich wiele. Takich autonomicznych linii wprost będzie dosłownie kilka, ale trudności generuje się poprzez takie progresywne dokładanie trudniejszych boulderów, czy to na starcie, czy w środku, czy na wyjściu. W pewnym momencie zaczynają również odejmować chwyty, czy tam stopnie. No i w ten sposób możemy sobie progresywnie, zaczynając od stopnia 6.2, progresować aż do stopnia 6.5 plus na 6. Dosłownie mając 6-7 metrów szerokości przewieszenia i na długość myślę, że będzie tego w okolicach 14 metrów. Co mogę Wam powiedzieć o drogach? Pierwszy jest Przeskurwysyn, którego robiłem bardzo dawno temu, więc niewiele z niego pamiętam, jedynie to, co wizualnie zobaczyłem w wykonaniu chłopaków. Zaczyna się od boulderu startowego z kolankiem i w tym największym przewieszeniu. Wbija się w serię podchwytów i odciągów. Dużo ludzi spada w okolicach drugiej lub trzeciej wpinki, zależy jak sobie to tam, zależy które wpinki robisz. No i potem masz pasażyk dwóch albo kolejnych trzech wpinek po w miarę dobrych chwytach, gdzie nie jest specjalnie trudno. Następnie trudność będzie przed samym okapem, będzie to podhaczka prawej nogi lub pięta, w zależności który patent użyjesz. Żeby dostać się do chwytów za przełamaniem okapu, dwóch płaskich półek, które będą również ostatnim restem na tej drodze. No i klasycznie już w Tyńcu droga kończy się sporą bombą. Musimy z dwóch płaskich chwytów uderzyć do kolejnego chwytu, który jest dość mocno oddalony. Jest to taka w miarę pozytywna puła. Na początku jest trochę obła. I będzie to motyw przewodni na większości tych dróg tutaj. Kolejną drogą jest Małpigaj, który jest chyba największym klasykiem tej skały. Jest to naprawdę rewelacyjne 6.4+. Zaczyna się w miarę ok terenem przez pierwsze w okolicach 3 wpinek, dlatego troszkę to tutaj przyspieszyliśmy. I dochodzimy w pewnym momencie do odciągowych lub takich trochę podchwytowych rysek, które są w sumie małą krawątką. No i z tego zaczyna się pierwszy spory boulder. Musimy dostać się w plecy po okap do chwytów, które nie są do końca klamami, ale są w miarę pozytywne. Można to zrobić na wiele sposobów. Szymon tutaj używa obłej krawątki na lewą rękę i do tej ryski za chwilę wejdzie. Sporo używa też dwóch rąk w podchwycie, który jest na prawo od wpinki.
Ja z kolei haczę kolanko i robię ten ruch z kolanka, więc jest tutaj całkiem sporo możliwości. Możemy iść lewą ręką, możemy iść prawą ręką, możemy iść również ręką w plecy lub do podchwytu. Rozwiązań jest wiele. Na pewno jest to pierwszy taki ewidentnie wybijający się ruch, jeśli chodzi o trudność. Następnie będziemy mieli trawers po skosie w prawo, gdzie będziemy szli po takich płaskich półeczkach. No i z tych płaskich półeczek będziemy startować ostatni boulder, który jest po kilku bardzo małych krawądkach. Jest tam też trochę elementu dynamiki, w zależności od tego, jak mocno trzymamy się tych krawądek. No i potem droga się kończy. Pierwsze dwa przejścia, które zobaczycie, to są po prostu próby chłopaków. Dopiero trzecie przejście to faktyczne przejście bez odpadnięcia. Co mogę jeszcze powiedzieć o Tyńcu? Na pewno jest to spoko skałka na czas po pracy. Jeśli macie sporo roboty i kończycie pracę późno, możecie tam pojechać nawet o 17 i spokojnie zładujecie się w lecie w ciągu 3 godzin. To wspinanie jest naprawdę fizyczne. Poza tym możecie jechać nawet bez partnera. Jest tam całkiem sporo osób w tygodniu. Byłem świadkiem jednego dnia, gdy było tam praktycznie 30 osób. Oczywiście nie wszyscy wspinali się w tym samym momencie. Jedni kończyli wspinanie, inni dopiero zaczynali, ale na pewno nie jest to skałka, gdzie będziesz siedzieć samemu i nikt nie spyta cię, czy potrzebujesz asekuracji. Warto też dogadać się z stałymi bywalcami odnośnie przebiegu dróg, gdyż bardzo łatwo nie odczytać dobrze tych dróg i sobie je na przykład utrudnić lub ułatwić. Zwłaszcza na tych drogach ograniczonych bardzo nietrudno jest o ułatwienie tych dróg poprzez użycie zakazanych chwytów. Także miejcie to na uwadze. W tym kolejnym przejściu Małpiego, który zobaczycie za chwilę, w tym miejscu Max, który robił tą drogę, używał klamy po lewej stronie zamiast iść z krawądek po prawej. Sami nie jesteśmy pewni, czy jest to możliwe, czy jest to dozwolone, czy nie. To już jest bardziej kwestia dyskusyjna. Jak chcecie, możecie skomentować, jeśli jesteście pewni, jak te ograniczniki przebiegają, ale on tą drogę zszedł sobie treningowo, więc nie przejmował się bardzo przebiegiem, czy jakimś jednym małym, nieważnym ogranicznikiem. Czułem, że sapię, tak jakbym szedł jakąś 6, kurde, 6. Nie szedłem taki spokojny. Wiesz, jak się drugi raz stawiłem, to też tak było. Też było, że coś, nie? Ale ja się chyba nie ma wyprzedzeń. No ja się jeszcze tak treningowo raczej, to jest sens było.
Ka! Już nie.